Jeszcze do niedawna plac Kolegiacki był nieco zapomnianym miejscem na mapie Poznania. Tymczasem to właśnie tu wznosiła się monumentalna Kolegiata Farna, duma miasta i świadek jego potęgi. Był to jeden z największych kościołów w Polsce, którego ponad 100-metrowa wieża przez wiele stuleci stanowiła jeden symbol miasta. Dzięki odkryciom archeologów przeszłość odrodziła się na nowo. Dziś zapraszamy Państwa w podróż przez wieki. Od świetności dawnych czasów po współczesne odrodzenie tego wyjątkowego miejsca. Dokładna data powstania kościoła pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny nie jest znana, jednak przyjmuje się, że do jego wznoszenia przystąpiono równocześnie z lokacją miasta. W tamtym czasie kościół, tak jak sam Poznań, był jeszcze w fazie rozwoju, a jego najstarszy wygląd pozostaje nieznany. Kościół od samego początku odgrywał ważną rolę w życiu poznańskich mieszczan. Tu przyjmowali chrzest, a średniowieczna chrzcielnica, świadek tamtych chwil, przetrwała do dziś i znajduje się obecnie w poznańskiej farze. O bliskiej więzi wiernych ze świątynią mówią także znaleziska archeologiczne, drobne przedmioty zgubione przed wiekami. Wśród nich monety Kazimierza Wielkiego, wybijane w Poznaniu w XIV wieku. W 1410 roku pod Grunwaldem rozegrała się jedna z najważniejszych bitew średniowiecznej Europy. Wojska polsko-litewskie prowadzone przez króla Władysława Jagiełłę i wielkiego księcia Witolda odniosły wielkie zwycięstwo nad potęgą zakonu krzyżackiego. Triumf ten odbił się echem w całej Europie. Również w Poznaniu, gdzie mieszczanie i rycerstwo wielkopolskie z dumą przeżywali zwycięstwo, będąc częścią tej wielkiej historii. Nie wiemy dokładnie, jak wyglądała fara pod koniec XIII wieku. Przyjmuje się jednak, że jej ostateczną, monumentalną formę nadały rozbudowy przeprowadzone w XIV i XV stuleciu. Wtedy świątynia zyskała strzelistą gotycką sylwetkę i imponującą wieżę, dominującą nad miastem.
U jej murów pojawiały się barwne kramy odpustowe, wokół których gromadzili się pielgrzymi i mieszczanie, tworząc żywą, tętniącą życiem przestrzeń. W XV i XVI wieku Poznań przeżywał swój złoty czas. W obrębie rynku wznoszono renesansowe kamienice oraz rozbudowano ratusz, który od tego momentu był dumą i wizytówką miasta. Korzystając z doskonałego położenia i królewskich przywilejów, Poznań stał się ważnym punktem na mapie handlowej ówczesnej Europy. Przybywali tu kupcy z zachodu, z Rusi i z południa kontynentu. Na targach miejskich krążyły futra, sól, bydło, sukno, korzenie, skóry i wosk. Był to okres pokoju, dobrobytu i wielkich ambicji. Miasto stało się jednym z najważniejszych w kraju ośrodków kultury, medycyny i życia intelektualnego. Jedną z jego najwybitniejszych postaci był dr Józef Struś, urodzony w 1510 roku w Poznaniu. Zasłynął jako wybitny lekarz i humanista, a jego wiedza doprowadziła go aż na dwór sułtana Sulejmana Wspaniałego. Sam lekarz jest dziś uznawany za jednego z prekursorów polskiej medycyny. Wsławiony badaniami tętna, uzyskał rozgłos daleko poza granicami ojczyzny. Po śmierci został uroczyście pochowany w kolegiacie. Świątynia stała się miejscem spoczynku poznańskiego patrycjatu, nekropolium ludzi znaczących dla życia miasta. Jej mury były świadkiem chwil wzniosłych i radosnych, ale też wydarzeń pełnych żalu i pożegnań. Podczas badań archeologicznych odkryto tu szczątki blisko 4000 pochowanych poznaniaków. Zmarłych grzebano w wielu warstwach pod posadzką kościoła, kryptach oraz wokół świątyni. Odnalezione szczątki ponownie pochowano w obecnej farze. 3 czerwca 1773 roku potężna burza rozpętała się nad miastem. Piorun uderzył w wieżę kolegiaty, rozpoczynając pożar świątyni. Ogień szybko rozprzestrzenił się na cały kościół. Zawaliła się wieża, spłonął dach i ołtarze. To była niewyobrażalna strata dla miasta. Dorobek wielu pokoleń, strawiony w jednej chwili. Wraz z wieżą runęły dzwony, roztrzaskując się o ziemię. Serce jednego z kolegiackich dzwonów do dziś podziwiać można na ekspozycji archeologicznej w podziemiach placu. Po katastrofie władze miejskie podjęły próbę odbudowy świątyni, widząc nadzieję w zachowanych murach. Jednakże z powodu katastrofy budowlanej oraz braku środków ostatecznie zaniechano prac, a ruinę rozebrano w pierwszych latach XIX wieku. Po rozbiórce kościoła pozostał pusty plac. Ludzie zaczęli unikać miejsca, które niegdyś tak ich przyciągało. Dziś trudno uwierzyć, że na tak niewielkim obszarze stała potężna świątynia. By zagospodarować opustoszałą przestrzeń, urządzono tu targowisko, zwane Nowym Rynkiem. Przez kolejne dziesięciolecia czas zacierał pamięć o pierwszej poznańskiej farze. W czasie II wojny światowej Niemcy dopełnili dzieła zniszczenia, kopiąc tu basen przeciwpożarowy i rozbierając znaczną partię zachowanych reliktów. Po wojnie do dawnego charakteru miejsca nawiązywała jedynie nazwa – Plac Kolegiacki. Za historyczną nazwą nie poszły jednak działania przywracające temu miejscu jego dawną rangę. W części wschodniej placu urządzono rozległy trawnik, a w części zachodniej powstał parking. Ważny fragment lokacyjnego miasta nadal popadał w zapomnienie, aż pojawił się pomysł rewitalizacji placu.
Pierwsze badania archeologiczne z lat 1996-1998 wykazały znaczne zniszczenia fundamentów kolegiaty, spowodowane późniejszymi robotami budowlanymi, w tym rozbiórkowymi czy budową basenu przeciwpożarowego. Kolejne prace wykopaliskowe prowadzone były przez Wydział Archeologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2016-2021. W trakcie 5 sezonów badań odkryto relikty murów i fundamentów, krypty i liczne groby. Uchwycono kruchtę wejściową oraz odsłonięto średniowieczne poziomy posadzek. Pozyskano łącznie ponad 18 000 zabytków oraz elementów wyposażenia z różnych okresów historii miasta, stanowiących jedynie cień dawnej świetności. Dziś przestrzeń Placu Kolegiackiego niesie w sobie echo minionych stuleci. Pod naszymi stopami kryją się nie tylko ślady monumentalnej świątyni, lecz także losy mieszczan, uczonych i rzemieślników. To przestrzeń, która odradza się z pamięci i historii, niosąc dalej dziedzictwo tych, którzy byli tu przed nami. Cień zapomnienia ustąpił światłu pamięci.